Na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Dotarliśmy na Dominikę, nie mylić z Dominikaną. Na Dominikę, która jest najbardziej naturalną wyspą Karaibów, bo 70% jej powierzchni zajmują właśnie lasy. I o dziwo, to właśnie na tej wyspie chyba udało nam się i odbędziemy wycieczkę w głąb wyspy dostosowanym transportem. Słuchajcie, no udało się, jednak wszedłem do tego autobusu, nie wierzyłem w to do końca. Jestem związany tak na lekko prowizorycznie, ale jedziemy. Kolumb do Dominiki nie dopłynął, a jedynie 3 listopada 1493 roku przepłynął obok niej. I to właśnie dzięki temu, że stopa Kolumba tutaj nie powstała, to jeszcze przez 200 lat Indianie karaibscy, Karaibowie, mogli sobie tutaj żyć po swojemu. Żyli tu spokojnie do czasu, kiedy przybyli tu Francuzi i zaczęli kolonizować i myśleć, że tam, gdzie postawią swoją europejską stopę, to jest ich. Oczywiście szybciuteńko przyciągnęli tutaj niewolników i zaczęli produkcję między innymi kawy, którą eksportowali do Europy. Natomiast druga historia mówi o tym, że Kolumb to dopłynął na te wyspy, ale tak się bał Indian karaibskich, Karaibów po poprzednich doświadczeniach z innych wysp Małych Antyli, że jedynie wysłał tu swoich żołnierzy, a sam został na statku. No w sumie troszkę mu się nie dziwię, bo sami Indianie karaibski to był bardzo krwawy i bardzo wojennie nastawiony lud. To oni właśnie podobnoż zjadali ciała swoich wrogów, których pobili. No i to właśnie podobno od słowa Karaibowie, po lekkiej mutacji, transformacji, wzięło się słowo kanibal. Natomiast tuż obok Karaibów na sąsiednich wyspach mieszkał sobie lud bardzo spokojny, Arawakowie. Wierzyli, że drzewa, ludzie, zwierzęta, przedmioty mają duszę. Stąd, że zresztą wzięło się to w filmie Avatar. Właśnie od Arawaków zostało zapożyczone. No i ci Arawakowie często byli podbijani przez Indian karaibskich. Indian karaibskich, którzy zabierali kobiety z wiosek Arawaków i właśnie dlatego kobiety, żony przyszłe, często mówiły w zupełnie innym języku niż ich mężowie, Karaibowie. Oba natomiast te ludy wierzyły, że to właśnie tutaj na Dominice, w okolicach Dominiki z morza wyłonił się wielki wąż. I ten wąż przyniósł życie, przyniósł wszystko co dobre na tych ziemiach. Legenda mówi, że gdy wyginie ostatni Karaib, to wąż powróci do morza i nastąpi koniec świata. Ile my tych końców świata już mieliśmy? Majowie, teraz Karaibowie, Arawakowie i jeszcze mnóstwo innych wieszczów, którzy spełnienia szukali w gwiazdach, spełnienia szukali w jakichś naturalnych symptomach ziemi. Kiedyś na pewno to nastąpi. Ale myślę, że ani Arawakowie, ani Karaibowie, Majowie, czy ktokolwiek inny nie wie kiedy. I może to jest dobra koncepcja, bo jak ma się to wszystko skończyć, tak piękny świat, to chyba lepiej, żeby to było tak troszkę znienacka. A sama Dominika to wyspa niezwykle naturalna. Aż 70% jej powierzchni pokrywają lasy deszczowe. Znajduje się tu 11 wulkanów, z czego aż 9 jest aktywnych. Przez co Dominika nadal się tworzy, nadal się pnie do góry. No i jest najmłodszą wyspą na całych Karaibach
bo pierwsze górki, które zaczęły formować właśnie tą wyspę, rozpoczęły swoją wędrówkę do nieba. Bagatela. 26 milionów lat temu. Jak widzicie, droga w górę wygląda tak. Jaco Falls. Wodospady na Dominice, schowane w lesie deszczowym. Przepiękne, ukryte, krystalicznie czysta woda, ale też bardzo zimna i orzeźwiająca. Robimy podróże. No i mamy lokalne produkty, na przykład proszę bardzo, banany. Jesteśmy w ogrodzie botanicznym na Dominice w Rousseau i tutaj między innymi chroni się dziką przyrodę, w tym papugi, które zagrożone są wyginięciem. W ogrodzie botanicznym mamy bambusowy dom, nazywany również domem miłości, a to dlatego, że na pierwszą randkę zakochani przychodzą tutaj i w środku wycinają swoje imiona. I jest powiedzenie, że każdy z tych bambusów raz na 50 lat daje kwiat, a potem umiera. To akurat nie jest zbyt wesołe. A tuż obok Bamboo House mamy drzewo, na którym można zobaczyć kolibry. Są tak malutkie, że trudno je uchwycić. I uwaga, kolejna ciekawostka w ogrodzie botanicznym. Drzewo, z którego wytwarza się olejek, cudnie pachnie. I kolejne lecznicze drzewo mamy tutaj. Na cukrzycę, na serce, na ciśnienie. Neem tree. W ogrodzie botanicznym mamy też drzewo, które zasadziła pierwsza pani minister, pani premier właściwie, pierwsza pani premier Dominiki, która zasadziła to drzewo bodajże w roku 1983. A drzewo, które widzicie nad moją głową, to drzewo, które zmierzyło się z huraganem Dawid, który wiał z tak potężną siłą, że tutejszy las deszczowy wyglądał jak cmentarzysko. Autobus uderzył właśnie w to drzewo. Całe szczęście w środku nie było nikogo. Robimy podróże. Stolicą Dominiki jest Rousseau i to jednocześnie największe miasto tutaj na wyspie. Jak w każdym z miast portowych, strefa bez słowa i sklepa zakupowa jest tuż przy porcie. To już pewnie staje się nudne, ale ja znowu jadę ulicą. Dominika została poważnie zniszczona podczas huraganu Maria w 2017 roku. No i w Rousseau to zdecydowanie widać.
Kończymy naszą wizytę na Dominice, a tym samym kończymy wizytę na Małych Antylach, które nie należą do Francji, czyli nie są europejskie. No i jak tą Dominikę opisać? Ciekawa, gdyby tu wypożyczyć samochód i pojeździć po tych lasach, to na pewno byłoby super. Wycieczka trochę chyba za droga, jak na jej jakość, ale chociaż zobaczyliśmy cokolwiek innego niż tylko miasto. No a miasto, jak każda stolica, także ta w Europie. Tłoczne, skwarne i huczne. A mimo to zielone i kolorowe. Udajemy się już do ostatniego naszego portu na Karaibach.